Równe 130 lat temu redaktor pewnego literackiego czasopisma amerykańskiego zaprosił na kawkę 3 literatów. Był wśród nich Arthur Conan Doyle, znany z Sherlocka Holmesa, ale był też ten, którego dzisiaj poddajemy analizie, czyli Oscar Wilde. Redaktor mówi: szanowni panowie, przydałoby mi się trochę tekstów do mojego magazynu, moglibyście jakąś nowelkę podesłać? I Oscar Wilde mówi: mam tutaj świeżutki maszynopis najnowszej mojej powieści, Portret Doriana Greya. I przez 130 lat redaktorzy w ogóle się nie zmienili, bo tak jak dzisiaj po początkowych zachwytach, tak kiedyś wystosowali listę 8000 poprawek i wycięli 500 słów. Jedna rzecz łączy Oscara Wilda i Remigiusza Mroza. Oboje gonią za trendem i chcą pisać na temat rzeczy aktualnych. I u schyłku XIX wieku w wiktoriańskim Londynie wybuchła afera w związku z odkryciem domu prostytucji młodocianych chłopców. Dzisiaj ten temat byłby równie skandaliczny, ale wtedy posiadał zupełnie inny kontekst. Mianowicie pod koniec XIX wieku w ustawodawstwie brytyjskim pojawiła się poprawka, która zaostrzyła kary dotyczące czynów wysoce nieprzyzwoitych między mężczyznami i groziło za to do 2 lat pozbawienia wolności i ciężkie roboty. A co za tym idzie, homoseksualizm zaczął po prostu wywoływać strach i moralną panikę. Więc nie zdziwi was, jeżeli powiem wam, że ta powieść została powszechnie uznana za wulgarną, obsceniczną, zwyrodniałą, trującą, wręcz trendowatą, skażoną moralnym zepsuciem. Tak więc portret Doriana Greya był wielokrotnie poprawiany, autor sam siebie cenzurował, był cenzurowany przez społeczeństwo, aż wreszcie wylądował w sądzie. Dowodem przeciwko niemu były cytaty z jego własnej książki. Został faktycznie skazany na 2 lata więzienia i ciężkich prac, żyć mu się odechciało i po wyjściu z tego więzienia niedługo potem zmarł. I biorąc pod uwagę ten kontekst, o którym wam przed chwilą powiedziałem, to ci z was, którzy przeczytali, już na pewno domyślają się, dlaczego ta powieść uznana została za powszechnie szkodliwą i demoralizującą. Ale o czym tak właściwie traktuje portret Doriana Greya? Gdybym miał użyć słów kluczy, to powiedziałbym: sztuka, piękno, dusza, życie. I wiem, że może brzmieć to zbyt podniośle, ale właśnie taka cała jest estetyka tej książki. I a propos, sam Oscar Wilde był wyznawcą estetyzmu, którego definicja brzmi krótko: sztuka dla sztuki. Tak więc nadmierna elegancja i dbałość zarówno w słowie, jak i w wyglądzie naszych bohaterów nie powinna was tu w ogóle dziwić. Ale znowu nie mówię, o czym jest ta książka. Jest to książka o tak naprawdę 3 bohaterach. Każdy z nich chce nadać swojemu życiu jakieś piękno, sprawić, aby jego życie stało się sztuką. I na pierwszy plan wyłania się tutaj najmłodszy, najpiękniejszy, niemal wyrzeźbiony z kości słoniowej Dorian Gray. I najpierw jawi nam się on jako taka trochę tajemnica. Jest muzą znanego i cenionego malarza Bazylego, a ten oto malarz Bazyli ma swojego kolegę, mistera Cynika, zwanego również Harrym. Kiedy tylko Dorian Gray pojawia się w życiu Bazylego, ten odczuwa nagłą moc twórczą. Czuje, że ten chłopiec i ten portret, który jego namaluje, zapewni mu potężną sławę, że tylko dzięki niemu może tworzyć. Jest nim niesamowicie zauroczony, zachwycony i jak się okazuje, żywi też do niego głęboką miłość i nie tylko w tym kontekście artystycznym. No i właśnie biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wam na samym początku, to te homoerotyczne aluzje poukrywane w zachowaniach naszych bohaterów w stosunku do siebie, no sprawiły, że Oscar Wilde skończył tak, jak skończył. Więc ten oto piękny, młody Dorian Gray, budzący zachwyt w malarzu Bazylim, spotyka się z kumplem Bazylego, Lordem Henrykiem. I ten oto cyniczny człowiek, który jest kopalnią cytatów, człowiek, który ma same złote myśli, który sypie po prostu z rękawa odpowiedzią na każdą sytuację. Nie wiem, kto mu ten język ostrzy, ale nieźle nim włada, powiedziałby Bułhakow. I Lord Henryk, zwany Harrym, to właśnie postać, która budzi największe zachwyty wśród czytelników. I we mnie także, no bo kto z nas nie chciałby mieć tak bystrego umysłu, tak zręcznie posługiwać się słowem, mieć odpowiedź w każdej sytuacji, żart, kunszt, elegancję, wytworność, wszystko w pigułce. To właśnie postać Lorda Henryka. I Lord Henryk w tej całej swojej nietuzinkowości, w tej swojej trochę też próżności nie chce być określanym, bo jak mówi, określać znaczy ograniczać. I faktycznie Lord Henryk nie ma żadnych ograniczeń, szczególnie jeżeli chodzi o władanie słowem. Traktuje ludzi
bardzo przedmiotowo, uwielbia nimi manipulować, są dla niego obiektem badań filozoficzno-psychologicznych. No i właśnie w takich to aspektach z niesłychaną ciekawością przygląda się naszemu Dorianowi, ale że po raz pierwszy ma styczność z tak wyjątkowym, tak niesłychanie pięknym młodzieńcem, to jest on dla niego taką gliną, takim naczyniem, do którego może wlewać swoje trujące teorie. A nasz biedny artysta, malarz, jak to los stereotypowego artysty, jest skazany na smutek, na niepowodzenie, na rozczarowanie i błaga tego swojego przyjaciela: Henryku, proszę cię, oszczędź chociaż tego młodzieńca, nie zrób z niego złego człowieka. No ale Henryk, iście przebiegła istota, cynik jakich mało, człowiek, którego postawiłbym na polu bitwy zamiast całej armii, bo jako jeden byłby w stanie słowem wywalczyć wszystko. I to, kim jest Dorian dla lorda Henryka, ten tylko potrafił ubrać w piękne słowa. Mówić do niego to jakby grać na cudownych skrzypcach. Odpowiadał na każde dotknięcie, na każde pociągnięcie smyczka. Było coś niezwykle fascynującego w wywieraniu takiego wpływu. Nic nie mogło się równać podobnej grze. Albo ten fragment, w którym lord Henryk odpowiada Dorianowi: Dorianie, zawsze mnie będziesz lubił. Ja jestem dla ciebie ucieleśnieniem tych wszystkich grzechów, do popełnienia których nie masz odwagi. I ci bohaterowie byli dla siebie jakby lustrami, w których odbijali się wzajemnie i byli sobą uzależnieni, a w zasadzie tym, jakie odbicie siebie samego widzą w kimś innym. I to pokazuje też trochę samą fascynację autora istotą duszy, że jest to materia, w której można lepić, że właśnie ten Henryk był w stanie wykreować jakąś duszę naszego Doriana, który na początku był takim nieskazitelnym, nieskalanym, a te wszystkie teorie, które wpajał mu lord Henryk, uczyniły z niego ostatecznie takiego, a nie innego człowieka. Ale jako ten głos rozsądku, ten głos moralności, ten głos serca i dobra, z boku był malarz Bazyli, który nieco oddalił się od Doriana, bo ten wpływ Henryka był zdecydowanie silniejszy, ale kiedy się pojawiał, to próbował właśnie wpajać w Doriana to dobro. I było widać u niego gdzieniegdzie te przebłyski, że czuł, że ma jednak to sumienie, że on nie jest wcale taki zły. I że były momenty, w których na drugi dzień nawet żałował kobiety, której uczucie zdeptał jak kwiat, ale zawsze w takich sytuacjach służył pomocą Mr. Cynik, lord Henryk, zwany Harem, i jeszcze mógłby mieć więcej innych ciekawych przydomków. Dorianie, cóż cię to obchodzi? Tylko dusze pospolite nie potrafią poradzić sobie z cierpieniem i rozkładają je w czasie. Żyć należy pełnią życia, cieszyć się. Dusze mogą ukoić tylko zmysły, a zmysły mogą zostać ukojone tylko przez duszę. Korzystaj z młodości. Młodość jest piękna, młodość jest wspaniała. Obyś wiecznie był piękny, obyś wiecznie dostawał wszystko to, czego chcesz, nie musząc się starać. Tak jak właśnie teraz, kiedy wszyscy padają ci do stóp. Korzystaj, używaj życia, podróżuj, poznawaj. No tak. I faktycznie dużo się wydarzyło i wydarzyć się musiało, nim Dorian sam wypowiedział słowa, że szkoda tylko, że za błąd popełniony raz wciąż się musi płacić i płacić bez końca. I w trakcie czytania tej powieści zacząłem się zastanawiać, kiedy już to naczynie, którym jest Dorian, w końcu się przepełni, kiedy w końcu się te wszystkie hedonistyczne teorie Henryka wyleją i jaki będzie finał tej historii. Nie powiem wam tego, żeby nie spoilerować do końca tej książki, ale ma to potężny związek z obrazem, portretem, który namalował Bazyli. I w trakcie czytania tej powieści kilkoro z was napisało do mnie, czy ta książka straszy, skoro zaliczana jest do horroru. I ja odpowiadałem, że straszy, ale bardziej w słowach. Ale chyba to, co w niej najbardziej przerażające, to ten portret. Portret, który miał być zwieńczeniem piękna, miał być urzeczywistnieniem duszy naszego malarza, artysty, a stał się ostatecznie kwintesencją życia spełnego, które wiódł Dorian Gray. Kiedy Dorian zobaczył to piękne dzieło stworzone przez Bazylego, zobaczył tego pięknego siebie, obudziły się w nim narcystyczne zapędy, które podsycił jeszcze bardziej Henryk, mówiąc, że właśnie młodość jest najważniejszą rzeczą, piękność ciała jest najważniejszą rzeczą. I Dorian oto wyrzekł słowa: oddałbym nawet duszę za to, żeby zostać tak pięknym jak na tym obrazie przez całe życie. A podsłuchujący szatan, jak to szatan, mówisz, masz, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. I tak oto nasz piękny Dorian pozostawał pięknym, a obraz stawał się coraz bardziej brzydki, do tego stopnia, że zakryć go należało płachtą, schować gdzieś głęboko
tak żeby nikt go nie mógł ujrzeć. Bo im bardziej Dorian zaczął w życie wprowadzać teorię Lorda Henryka, tym większą skazę widział na swoim własnym obliczu, na portrecie. I moglibyśmy powiedzieć, że skoro Dorian podjął już decyzję o życiu pełnym uciech, to co go przejmuje obraz, który stoi gdzieś tam? No ta samofascynacja, ten egocentryzm, to zauroczenie samym sobą, ten narcyzm sprawiał, że mimo tego, że na zewnątrz pozostawał piękny, to strasznie mierziło go to, że ten obraz oddaje to, kim on jest naprawdę i że wie o nim tylko on sam i nawet jego mentor, jego guru, Lord Henryk, on także nie zobaczył obrazu nigdy w postępującej fazie rozkładu. I zdał sobie sprawę, że młodość jest okresem cierpkości, niedojrzałości, okresem płytkich kaprysów i mętnych myśli. Czemuż nosił jej szatę? Wszak to młodość go zgubiła. I ten z początku zauroczony Lordem Henrykiem Dorian, chłonącym jego słowa niczym gąbka, zdał sobie szybko sprawę, że te wszystkie jego wspaniałe, czarujące, trujące, fałszywe teorie były tak mocno uzależniające, że nie był w stanie się od nich wyswobodzić. I ta książka, choć niebywale krótka, jest taką kopalnią wielkich, złotych myśli, które wygłaszał głównie Lord Henryk, różnego rodzaju teorii i myśli, o których możemy sobie teraz po upływie wielu, wielu lat porozmawiać, jak bardzo są aktualne, a może już nie. I czy my także dzisiaj w praktyce nie widzimy tej teorii hedonistycznej głoszonej przez Lorda Henryka? I czy my też dzisiaj nie uznajemy, że najlepszym sposobem na pokusę jest ulec pokusie? Za to właśnie uwielbiam klasykę, że tę książkę można rozkładać na czynniki pierwsze przez wiele godzin, potem wracać do niej za jakiś czas, odnajdywać w niej znowu nowe rzeczy. I powiem wam, że musiałem się sforować w trakcie czytania, bo w pewnych momentach przyłapałem się na tym, że może i nawet i ja sam uległbym jego tym niezwykle czarującym, aczkolwiek bardzo trującym teoriom. I wspomniałem tutaj też o tej sztuce dla sztuki i to, co właśnie wypowiadał o niej Lord Henryk, jest bardzo ciekawe z punktu widzenia czasu. Sztuka powinna być właśnie nieokiełznana, nieokreślona, nie powinna działać pod wpływem żadnych bodźców, a jedynie geniuszu samego artysty. I tak właśnie on sam ze swoją genialną powieścią nie został zrozumiany w społeczeństwie, bo dostrzeżono w niej tylko ukryte wątki homoerotyczne, porzucając kompletnie pozostałą wartość, a jest to niesamowita wartość sama w sobie. Sztuka dla sztuki. I Oscar Wilde byłby teraz po tylu latach dumny, że w taki sposób analizuje się to jego dzieło, uznając je za dzieło kanoniczne, dzieło, które stało się klasykiem, które jest wielowymiarowe. Artysta często pozostaje niezrozumianym, szczególnie w czasach, w których tworzy. Dlatego gdyby Oscar Wilde żył, jego książka z pewnością znalazłaby się dzisiaj na liście bestsellerów. Jest też dobrze wydana i towarzyszą jej piękne obrazy, ale my żyjemy dziś w epoce pełnej tolerancji i nikt by tutaj się nie oburzał na ukryte, a nawet nieukryte wątki homoseksualne. A tak wiele lat temu, egzystując w takim kontekście, w takiej epoce, skończył swój żywot za szybko, bo pewnie byłby w stanie stworzyć jeszcze wiele innych wybitnych dzieł. No ale powtórzę się tu po raz kolejny, że to jest właśnie całe piękno literatury, że ona przetrwa wszystkie najgorsze czasy i powróci jeszcze ze zdwojoną siłą. Dlatego słowa były, są i będą najsilniejszą bronią na świecie, a dowodzi tego Lord Henryk. Naprawdę, na wojnie zastąpiłby wszystkie czołgi, całą husarię, wszystkich żołnierzy. Nawet bomba atomowa nic by nie zrobiła na wszystkie te jego piękne i kwieciste aforyzmy. Wiem, że wy macie na pewno ciekawe spostrzeżenia, dlatego piszcie o nich w komentarzu. Piszcie o bohaterach, o czym tylko zechcecie i możemy sobie pokonwersować, czy tu, czy na grupie. Będą także live'y związane i z książką, i nie z książką, także czuwajcie, zostawcie subskrypcję, żeby wiedzieć, kiedy to wszystko nastąpi. Już kończę. Cieszę się niezmiernie, że ta powieść dostała jakby drugie życie dzisiaj, że jest na tyle uniwersalna, że każdy z was znajdzie w niej coś dla siebie. Bardzo wielka szkoda, że wiele lat temu została tak, a nie inaczej zinterpretowana, ale nie takie przypadki już widziała historia, bo za różne teorie ludzie płonęli nawet na stosach. Za co? Za to, że mieli po prostu inne wyobrażenie o otaczającej ich rzeczywistości. I jak pięknie zostało napisane to w posłowiu, największą cenę płacą zawsze ci, którzy próbują przekroczyć wyobrażenie o świecie, ale na szczęście jesteśmy my, którzy tą cudowną, filozoficzną budowę o pięknie, o pojęciu piękna dostrzegamy. I Oscar Wilde bezlitośnie obnażył nam destrukcyjną moc pogoni za pięknem i to powinno być dla nas przestrogą,
bo w dzisiejszej dobie technologii jest coraz większa gonitwa za tym, aby pozostawać pięknym i wielu z nas wydaje się, że to właśnie piękno ma największą wartość, a portret Doriana Greya pokazuje, że może być zupełnie odwrotnie. Gdyby tak Lord Henryk spojrzał na nas z boku, to na pewno na jego twarzy wykwitłby jakiś cyniczny uśmieszek, bo nie spodziewał się na pewno, że w naszych czasach znajdzie tylu gorliwych wyznawców jego hedonistycznych teorii i destrukcyjnej pogoni za pięknem. No i pierwszy raz była chyba udana puenta bez cięć, także trzymajcie się, cześć moi drodzy, z książkowym pozdrowieniem.